Drewniany meczet w Kruszynianach to najstarszy meczet w Polsce zbudowany prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII lub na początku XIX wieku. Zbudowali go Tatarzy, którym król Jan III Sobieski nadał na własność Kruszyniany za ich udział w walkach po stronie polskiego wojska przeciwko Turkom. Meczet zbudowany jest na planie prostokąta o wymiarach 10 na 13 metrów. Nawiązuje swym kształtem do okolicznych kościołów drewnianych z dwoma wieżami. Na kalenicy dachu znajduje się trzecia wieżyczka. Wieże i wieżyczka nakryte są spłaszczonymi hełmami zwieńczonymi półksiężycem. Dach głównej części budynku pokryty jest gątem. Wokół meczetu ułożono niewysoki mur z kamieni. W pobliskim lesie znajduje się mizar. Świątynia ma konstrukcję zrębową i jest oszalowana boazerią pomalowaną na kolor zielony, będący kolorem islamu. W 2012 roku zarządzeniem prezydenta Bronisława Komorowskiego meczety w Kruszynianach i Bochonikach zostały uznane za pomniki historii. Wchodzimy do meczetu przez wejście przeznaczone dla mężczyzn. Wnętrze sali modlitewnej pokryte jest brązową boazerią, a podłoga dywanami. Na ścianach wiszą muchiry, plansze i tkaniny specyficzne dla kultury polskich i litewskich Tatarów. Zwyczaj ten rozpowszechnił się w pierwszej połowie XIX wieku. Wejście dla kobiet znajduje się na głównej osi meczetu. Babiniec wspiera się na dwóch słupach. Mihrab to niewielka wnęka skierowana na południowy wschód w kierunku Mekki. Obok znajduje się mimbar, czyli kazalnica. Imam wygłasza kazania w języku polskim. Wierni modlą się w języku arabskim. Mimbar zwieńczony jest półksiężycami, symbolami islamu. Na zielonym tle szahada, czyli wyznanie wiary. Nie ma bóstwa prócz Boga, a Mahomet jest jego prorokiem. Muchiry, o których wspominałem, zawierają treść religijną w różnej postaci. Może to być inskrypcja albo obraz z meczetem. Niektóre zdobione są ornamentyką, przeważnie roślinną. Muchiry osadzone są w ramach i przykryte taflą szkła. Wykonywano je z różnych materiałów i różną techniką. Inskrypcje pisane są ręcznie w języku arabskim. Na Podlasiu zachowały się dwa czynne mizary, muzułmańskie cmentarze. Ten w Kruszynianach założono w drugiej połowie XVII wieku. W XVIII wieku otoczono go kamiennym murem. Mizar miał wówczas powierzchnię 0,6 hektara. W 1983 roku powierzchnię cmentarza powiększono do 2,5 hektara i wybudowano nowe bramy w murze zachodnim. Nagrobki z XVII i XVIII wieku to nieociosane kamienie bez inskrypcji. Najstarszy nagrobek nosi datę 1699 rok. Układ nagrobków w starej części jest nieregularny. Wiele kamiennych elementów mogił z upływem czasu zapadło się w ziemię. Układ nagrobków w części współczesnej rozmieszczony jest w równoległych rzędach nazwanych saf
zgodnie z ustawieniem wiernych podczas modlitwy. Na nagrobkach znajdują się symbole islamu, czyli gwiazda i półksiężyc, oraz niekiedy wersety z Koranu, często żłobione i zdobione na złoty lub srebrny kolor. Czasami na nagrobkach kopiowane są wybrane motywy z muchirów. Tu niedawno odbył się pogrzeb, bo na grobie są wieńce i wiązanki kwiatów. Na tych grobach, oprócz imion i nazwisk zmarłych, odnajdujemy imię matki, gdyż jest ono wspominane w treści odmawianej modlitwy salam. Mizar to dla Tatarów szczególne miejsce. Muzułmanin zawsze wchodzi na niego prawą nogą i po wejściu odmawia duę, czyli modlitwę za zmarłych. Przy grobie odmawia modlitwę powitalną salam, kładąc rękę na mogile i dotykając ziemi. Opuszczamy już Kruszyniany i jedziemy do Poczopka, w którym znajduje się silwarium. Przejeżdżamy ponownie przez Krynki, gdzie możemy jeszcze raz przyjrzeć się niezwykłemu rynkowi i układowi 12 ulic odchodzących od niego promieniście. Drugi taki układ rynku w Europie jest w Paryżu.